Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Inflacja w Eurolandzie przebiła 40%. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do tego, żeby wziąć udział w następnej edycji XTB Masterclass. Na samym wstępie tego wpisu oczywiście informacja, że wszystkie wykresy, które zostały użyte, pochodzą z dwóch źródeł, z Xstation 5 i z Bloomberga. Szok! Inflacja w Eurolandzie przebiła 40%. To jest coś niezwykłego, że w Eurolandzie tak bardzo mocno wzrosła inflacja producencka w sierpniu, bo te dane, które dzisiaj poznaliśmy, odnoszą się do sierpnia. Jakie były tego główne powody? Oczywiście zobaczmy te składniki podażowe. Przede wszystkim cena gazu, jak bardzo mocno w sierpniu osiągnęła swoje ekstremum, apogeum, a od tego czasu już we wrześniu spadła o 30%, więc prawdopodobnie te szczyty inflacyjne są teraz tworzone w Eurolandzie na tej inflacji producenckiej, o której za chwilę będzie mowa. Tak samo pod koniec sierpnia zostały utworzone ekstrema cen prądu w Niemczech. Wtedy cena dochodziła do 1000 euro, teraz jest 420, więc widzimy, że wrzesień powinien dać tam oddech i ulgę dla Eurolandu, że ta inflacja producencka, która przenosi się na wszystkie produkty, które tworzą eurolandzkie fabryki, żeby była wyraźnie zmniejszona. A oczywiście będziemy to także ściśle monitorować. I oczywiście ceny karbonu, czyli CO2, jak widzimy, także zaczynają mocno spadać i spadek na przestrzeni ostatnich tygodni o 20-30% także powinien dorzucić dodatkowo presji na to, że inflacja producencka we wrześniu już nie będzie na poziomach powyżej 40%, bo ten następny wykres już właśnie bardzo dobitnie to pokazuje, że względem prognoz dane były bardzo zbliżone, natomiast ewidentnie psychologiczny poziom 40% został pokonany i inflacja, kiedy ją zobaczymy na wykresie, odkąd w ogóle były zbierane dane, jeszcze nigdy nie była na tak wysokich poziomach. 43% inflacji producenckiej w Niemczech to jest po prostu jeden wielki szok. I teraz warto porównać, jak zachowuje się inflacja producencka w Eurolandzie i w Polsce. Jeszcze raz przypominam, inflacja producencka odnosi się do tego, co nasze fabryki, nasz przemysł wytwarza, jakie są koszty. I widzimy, że tutaj inflacja producencka w Eurolandzie bardzo dynamicznie rośnie, 43%, a inflacja producencka w Polsce na poziomie 25% jest prawie o połowę niższa niż inflacja w strefie euro. To jest bardzo zaskakujące i zadziwiające, że inflacja w strefie euro jest prawie dwukrotnie wyższa niż w Polsce i te dane bardzo dobitnie to pokazują, że ten płaskowisz na inflacji producenckiej w Polsce chyba się tworzy, natomiast nie tworzy się zupełnie na razie na inflacji dla strefy euro i te trzy czynniki, które zostały wymienione na samym początku, gaz, cena prądu i kontrakty na emisję, bardzo będą wkrótce, powinny być ściśle monitorowane, ponieważ od tego bardzo wiele zależy, czy ta inflacja utrzyma się na takich bardzo wysokich poziomach w strefie euro. I teraz rzut oka, jak rynek zaczyna to przyjmować. Oczywiście zaczynamy od rynku pieniężnego. Na razie Stany Zjednoczone tutaj od samego poranku niewiele się dzieje, 4,36%. To jest szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych wyznaczony przez implikowaną stopę procentową dla Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsza sesja zapowiada się, o czym przejdziemy za chwilę, bardzo pozytywnie, przynajmniej na otwarciu, i zobaczymy, jakie będą konsekwencje właśnie tego, że cofa się, zmniejsza się oczekiwanie co do tego, gdzie będzie ustanowiony szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych. To samo jest nawet w większej skali dla strefy euro. Tutaj szczyt jest przewidywany na lipiec 2023 roku, a implikowana stopa procentowa jest teraz wyceniana na 2,53%, czyli także, jak obserwujemy na przestrzeni ostatnich dni, te dane wyraźnie zmniejszyło się oczekiwanie co do tempa dalszych podwyżek stóp procentowych w strefie euro. I dla porównania oczywiście Wielka Brytania, tutaj szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest przewidywany na maj 2023 roku, a implikowana stopa to jest teraz 5,37 i widzimy, o 100 punktów bazowych praktycznie spadły te oczekiwania od momentu tej decyzji o interwencji, o skupie obligacji Wielkiej Brytanii przez Bank of England, zwłaszcza na dalszej części krzywej dochodowości, o czym za chwilę będzie. Jeszcze rzut oka na
amerykańskie obligacje. Tutaj nawet dzisiaj rentowność spadła poniżej poziomu 3,60%. Kiedy zobaczymy, jak zachowują się amerykańskie dwójki, to one także dyskontują, spadając, zbliżają się do poziomu 4%, że prawdopodobnie już pod koniec przyszłego roku będziemy świadkami pierwszej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że już znowu będzie się pojawiała ta tematyka związana z obniżką stóp procentowych pod koniec 2023 roku. Niemieckie bundy mają teraz rentowność 1,80% i widzimy, że na przestrzeni ostatnich dni, kiedy Bank of England rozpoczął tą interwencję, spadek o 50 punktów bazowych stał się faktem i oczywiście na sam koniec te brytyjskie obligacje, gdzie spadek widzimy nawet o 150 punktów bazowych, czyli widzimy, że rentowność, że ta interwencja stała się faktem, rentowność poniżej 4% staje się także faktem, czyli skuteczność tego narzędzia działa. Być może jest to jeden z tych czynników, które powodują teraz wzrost popytu na ryzyko, ponieważ inwestorzy widzą, że interwencja dała pozytywne skutki dla rynku przyszłej stopy procentowej. Teraz rynek walutowy. Rynek walutowy dzisiaj, zwłaszcza euro-dolar, kontynuuje tendencję wzrostową i widzimy na przykładzie, jak to działa. Jeżeli amerykański dolar się umacnia, czyli euro-dolar spada, kapitał z całego świata jest wysysany, pchany na Wall Street, ale teraz jest sytuacja odwrotna. Euro-dolar rośnie, czyli kapitał z Wall Street szuka na całym świecie stopy zwrotu i obserwujemy właśnie teraz to zjawisko i będziemy rozszerzać poprzez różne klasy aktywów, będziemy obserwować, jak to teraz się dzieje. Dodatkowo patrzmy na dolar-jena, powiązane oczywiście z siłą, słabością amerykańskiego dolara plus rentownością amerykańskich obligacji. W tym wypadku widzimy po pierwsze znaczący spadek zmienności. Jeżeli jednym z założeń Bank of Japan było to, że ma także dojść do znaczącego spowolnienia tempa osłabienia jena japońskiego, najlepiej oczywiście do odwrócenia na tendencję umocnienia jena japońskiego, to interwencja się udała i ten wykres pokazujący implikowaną zmienność bardzo dobitnie to pokazuje, jak zmniejsza się oczekiwanie na ruch, czyli szerokość dobowych wahań między ekstremum a minimum danego dnia, czyli oczekiwanie co do zmienności wyraźnie spada. Na rynku walutowym obserwujemy także to, co się dzieje na funcie brytyjskim, który jest kupowany od momentu tej interwencji. Funt brytyjski zareagował umocnieniem na fakt, że ta implikowana stopa procentowa wbiła się nawet nad poziom 6%. Pamiętamy, co się działo pod koniec września, teraz jest 5,37, a to i tak jest o 100 punktów bazowych więcej niż ma być w Stanach Zjednoczonych, więc presja na funta brytyjskiego występuje. Jeżeli tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, pierwszy opór jest w okolicach 1,1550, a drugi w okolicach 1,17 i te poziomy mogą stać się ważną barierą, gdzie widzimy, jest tam średnia krocząca, górna linia kanału spadkowego, więc ten poziom ma duże znaczenie. I teraz warto zwrócić uwagę, co się dzieje. Jak inwestorzy na rynku opcji widzą, co się dzieje, co może się stać na kablu, czyli na funcie do amerykańskiego dolara. I tutaj widzimy najbardziej niedźwiedzie nastawienie rynku w ogóle w historii, czyli jeszcze nigdy w historii nie było takiego nastawienia na spadki, że kabel będzie spadał. Natomiast widzimy, że cały czas hedge fundy, czyli ci, którzy mają teoretycznie większą wiedzę, większy kapitał, obstawiają cały czas netto długą pozycję. No i zobaczymy, kto tutaj wygra. Na przestrzeni ostatnich miesięcy i kwartałów widać było, że przegrywały hedge fundy. Natomiast teraz może się to zmienić, jeżeli ta tendencja będzie utrzymana na funcie brytyjskim. Kolejna klasa aktywów, Bitcoin. W momencie tworzenia tego wpisu około godziny 14 Bitcoin znowu zbliża się do poziomu $20,000, potwierdzając popyt na ryzyko. I to jest dobra informacja, sygnał, że zmniejszanie oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych, spadek realnych, rzeczywistych stóp procentowych sprawia popyt na ryzyko, że on atakuje i że możliwa jest dzisiaj bardzo dobra sesja na Wall Street. I oczywiście teraz indeksy giełdowe. Odsyłam oczywiście do dzisiejszego porannego wpisu, który był kontynuacją wczorajszego porannego wpisu dotyczącego tego, jak może się zachowywać indeks giełdowy ze względu na to, że początek października przyniósł sytuację binarną, albo dynamiczne wybicie w górę, albo dynamiczne spadki. Dlaczego? Ponieważ na wykresie tygodniowym widzimy, że testowane było była testowana średnia 200-sesyjna. Wykres tygodniowy, ta średnia na tym wykresie ma duże znaczenie. Wykres pokazuje, że to było miejsce,
gdzie zatrzymywała się korekta na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli rynek dyskontował małe spowolnienie, niegłębokie spowolnienie gospodarcze, że będzie ono krótkotrwałe i płytkie. Natomiast przebicie tej średniej oznaczało, że rynek dyskontuje recesję głębszą i długotrwałą. Jeżeli mamy teraz do czynienia z dynamicznym odbiciem, a futures na indeks S&P zapowiada naprawdę, że mamy się otworzyć na wysokich poziomach, jeżeli dzisiejsze zachowanie indeksu giełdowego nie przyniesie nam spadków, czyli występowania takiego zjawiska zwanego prawem shorta, czyli w trendzie spadkowym wykorzystujemy wysokie otwarcia do sypania akcji. Jeżeli to zjawisko się nie pojawi, to w takiej sytuacji będziemy naprawdę świadkami odwrócenia tendencji, co najmniej w krótkim terminie na wzrostową, więc jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy dzisiaj po wysokim otwarciu indeksów giełdowych na Wall Street, czy te poziomy luki, która zostanie dzisiaj otworzona, będą utrzymane. Jeżeli tak, to będzie to bardzo dobra wiadomość i oczywiście potwierdzenie, jak wielkim, ważnym czynnikiem teraz co do tego, jaka ma być koniunktura na giełdzie, jest to, jak zachowuje się ta rynkowa stopa procentowa, czyli rentowność amerykańskich, niemieckich obligacji. Jeszcze raz założenie, im wyższa jest rentowność, tym niższe poziomy wycen spółek giełdowych, więc rosnące rentowności sprzyjają spadkom indeksów giełdowych i odwrotnie. Spadające rentowności sprzyjają temu, żeby indeksy giełdowe zaczęły rosnąć i to zjawisko teraz obserwujemy i także oczywiście przypominam ten sam wykres dla indeksu Nasdaq 100, który bardzo ładnie pokazuje, że ta średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym także tutaj działa. Indeks DAX, jeżeli dzisiaj zakończy sesję na maksimach dobowych, to oczywiście będzie to sygnał naprawdę zwrotu na rzecz ryzyka, że popyt na ryzyko atakuje i zobaczymy, jakie będą tego dalsze implikacje, ponieważ widzimy rozbieżność teraz w zachowaniu rentowności amerykańskich obligacji i takiego wskaźnika rynkowego, który wyznaczał nam tendencje inflacyjne, czyli ropy naftowej. Ale ropa naftowa ma swoje lokalną specyfikę z powodu tego, że jutro OPEC ma zdecydować o bardzo drastycznym obcięciu produkcji ropy naftowej, o czym było dzisiaj w porannym komentarzu, więc ropa naftowa próbuje odbicia. Poziom $85 wygląda na to, że jest teraz najważniejszym oporem. Każde wyjście wyżej będzie zachęcało do większego ryzyka, presji na to, żeby odbicie od średniej 200-sesyjnej, bo ropa naftowa także odbija od tej swojej średniej 200-sesyjnej w okolicach $76, żeby było kontynuowane. No i oczywiście zwrot na amerykańskim dolarze, zwrot na obligacjach daje potężny impuls na cenie złota, cenie srebra. Złoto wychodzi nad poziom $1700, jest na dobrej drodze, żeby przetestować poziom 1720, gdzie mamy najszybszą linię trendu spadkowego i najbliższy ważny opór. Negowane jest wybicie poniżej linii szyi dwuletniej formacji szczytowej. Ta formacja może być cały czas odsłonięta, dlatego ważne będzie to, jak zakończymy dzisiejszą sesję w tym tygodniu, a pamiętamy, w tym tygodniu najważniejsze są dane z rynku pracy w piątek ze Stanów Zjednoczonych i to one ostatecznie utworzą kształty świecy tygodniowej także na wykresie cen złota. No i teraz przejdźmy już do naszego krajowego podwórka, ponieważ ostatnio doszło do porozumienia Węgier z Gazpromem i to ma być powód, dlaczego węgierski forint się umacnia, ale moim osobistym zdaniem, ponieważ to, co się dzieje na forincie, jest skorelowane z zachowaniem euro-dolara, z zachowaniem krajowych aktywów, więc moim zdaniem to właśnie zachowanie euro-dolara powoduje umocnienia węgierskiego forinta, tak samo jak polskich obligacji i oczywiście polskiego złotego. Jeżeli dolar złoty spadnie poniżej i utrzyma się, tak jak już jest teraz, poniżej poziomu 4,90, a euro złoty poniżej poziomu 4,80, a już podczas dzisiejszej sesji poziom 4,80 był w grze, będzie to sygnał naprawdę zachęcający do krótkoterminowego kupowania krajowej waluty i dowód na to, że naprawdę to euro-dolar teraz kreuje siłę albo słabość krajowej waluty, a nie żadne czynniki lokalne, które mogą tylko w bardzo kosmetycznym stopniu wpływać na wycenę krajowej waluty. Obserwujemy także zwrot na polskich obligacjach, w tym wypadku ETF na polską krzywą dochodowości zaczyna rosnąć. Zbliżamy się do najbliższych oporów, ale co będzie dalej, zobaczymy. I to jest moim zdaniem jeszcze bardzo ważne, to, że odbija także warszawska giełda, potwierdzając globalny popyt na ryzyko, ale w tym wypadku, jeżeli coś ma rzeczywiście się wydarzyć, zmienić
W krótkoterminowej perspektywie i ocenie tego, co się dzieje na warszawskiej giełdzie, trzeba pokonać opór 1450 punktów, czyli najszybszą linię trendu spadkowego i jeżeli tak się stanie, to oczywiście sytuacja na warszawskiej giełdzie bardzo znacząco zmieni się na korzystną dla ryzyko. Czyli szok, inflacja w Euroland, gdzie przebiła 40%, nie wywołuje na razie negatywnych tendencji. Wygląda na to, że te dane, które są za sierpień, są już w cenach, są już zdyskontowane i teraz żyjemy zupełnie innymi czynnikami, które były opisane dzisiaj w porannym komentarzu i we wczorajszym porannym komentarzu. Odsyłam, żeby zrozumieć, dlaczego to, co się teraz dzieje na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, jest takie szczególnie ważne. I na koniec oczywiście, jeżeli chcecie się nauczyć inwestowania, polecam pakiet edukacyjny XTB. Dziś od druku, który rozbudza naszą nadzieję. Czy tak będzie? Zobaczymy. To, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu w Wielkiej Brytanii, naprawdę rozbudza nadzieję, że banki centralne mogą wkrótce zacząć znowu akcje, które będą sprzyjały popytowi na ryzyko. Jestem bardzo ciekawy, czy tak się stanie, ale jak wiecie, jestem gotowy na każdy scenariusz. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj jeszcze stopy zwrotu. Pozdrawiam.